Czołgiem moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam swoich subskrybentów gorąco, jak i również widzów mojego kanału Tank Models TV, kanału należącego do sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie model francuskiego lekkiego rozpoznawczego czołgu AMR 35 ZT1A. Co by to nie oznaczało, model jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo fajny i uwaga, jest to jedyny model plastikowy tego czołgu rozpoznawczego, który był używany w armii francuskiej i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy model, jeżeli chodzi o pancerkę. Tak prezentuje się po wyjęciu z folii. Należy teraz od magazynu, o właśnie, zdjąć. I tak, przy zakupie oczywiście serii Wrzesień 1939, która tak naprawdę przerodziła się już w serię modeli, serię poświęconą II wojnie światowej. Jak zauważyliście, zaczęły się pojawiać już zestawy, które są dedykowane do wojny hitlerowsko czy tam nazistowsko-francuskiej 1940 roku. Więc ten wrzesień 1939 zapewne wiele osób wprowadza już w błąd, ponieważ dzisiejszy model nie jest w żaden sposób powiązany już z tytułem całej serii wydawanej przez polską firmę First to Fight. O tym oczywiście wydawca już informował, że rozszerza zasięg całej serii o cały zakres II wojny światowej. Mam nadzieję, że czeka nas fajna seria poświęcona, gdzie będą właśnie bardzo ciekawe modele czołgów, które tak naprawdę były raz wydane, powiedzmy, w plastiku, ale wraz z zakończeniem na przykład działalności firmy, ewentualnie no już po prostu formy zostały, tak kolokwialnie powiem, zajechane. Tych modeli nie wydała żadna inna firma. Na przykład powiem Wam Matyldę z miłą chęcią. Więc czekam na Matyldę na przykład w wydaniu First to Fighta. A teraz wracamy do bohatera, czyli do francuskiego lekkiego czołgu rozpoznawczego, który ukazał się w serii Wrzesień 1939. Jest dodawany do tej serii, do gazetki i jest pod numerem 97. Co mamy w gazecie? Posłuchajcie, tutaj znajdziemy po prostu ciąg dalszy kontynuacji walk na terenie Polski w 1939 roku. Tu mamy Grupa Południowa Armii Prusy, Bitwa nad Iłżą. Kto jest autorem? O, Karolina Róża-Kowalczyk. Mamy następnie tutaj opisaną postać generała brygady Wojska Polskiego, dowódcę oddziałów partyzanckich, również i formacji niepodległościowych. Dalej mamy malowanie modelu, dużą instrukcję składania, która już będzie czytelna dla każdego. Tutaj oczywiście też producent sugeruje nam kolorystykę farb do tego kamuflażu. Możemy poszukać w internecie innego kamuflażu, na pewno też są również ciekawe i nie jest to prosty do namalowania kamuflaż. I tu mamy oczywiście hiszpańską firmę Vallejo i polską Hatakę. Mini monografia, proszę bardzo. I jak złożyć sobie w przypadku, to jest informacja dla graczy w grę bitewną wrzesień 39. Mamy jak skompletować sobie pluton. Mamy pluton za 25 punktów 3 czołgi i 5 czołgów za 35
I to są tylko czołgi rozpoznawcze. Myślałem, że będzie taka mieszana trochę kompania, ale widzę, że nie. Dobrze, gazetkę mamy za sobą. Teraz patrzymy sobie na pudełko i powiem wam, jest bardzo fajna ilustracja, artbox. Gdzieś pędzi ten rozpoznawczy czołg francuski i powiem wam, że to jest naprawdę bardzo fajny model. I mimo że nie tyczy się armii polskiej, jest warty go posiadania w kolekcji. Ze względu na to, że on był do tej pory wydany tylko i wyłącznie przez francuską firmę. Niestety właściciel tej firmy nie żyje, w postaci modelu żywicznego. No i rozczarowanie, co to jest? To nie jest torebka strunowa. Halo, halo. No i zaczyna się walka. O Jezu, nie lubię tego. Widocznie po prostu rozmiar ramki nie było takiej. No i to jest cały zestaw, patrzcie. I z racji tego, że mamy już pod ręką od razu kalkomanię, bardzo fajny zestaw francuskich kalkomanii do 3 wozów, czyli do takiego tego plutonu. Są bardzo ładnie wykonane, cieniutkie kalkomanie, 0 przesunięć na druku. No i to są kalkomanie dedykowane tylko i wyłącznie do tego modelu. Chyba już innego nie będzie. Chociaż ten model miał też inne wersje. No zobaczymy. Ramka E, D, oj będzie E, D, A. Dobra, zaczynamy od ramki A. Kamera zjeżdża. No i zaczynamy od kadłuba. No i powiem wam, że prezentuje się bardzo fajnie. Super detal. Układ jezdny dobrze znajomy nam powinien być, podobny do pewnych modeli. Oczywiście, no, ale posłuchajcie. No, gąsienicę jako modelarz oczekiwałbym troszeczkę innych, nie takich typowo wargamingowych, ale posłuchajcie, to są tak zwany łatwy montaż modele, które to tak naprawdę można w dużej mierze złożyć, nie skleić. I to ma być zestaw, który da radę złożyć modelarz początkujący. Stąd też będzie zielony listek na ilustracji do filmu. Tak się prezentuje detal. 0 nadlewów, powiem wam. Naprawdę po prostu jakość modeli First to Fighta jest super. Jeszcze, żeby dopracować figurki, to by było rewelacja, bo po prostu jest niesamowity skok jakościowy między jakością modeli, tak, a figurką. No ale posłuchajcie. No tak jest, tak? Z drugiej strony nie, bardzo ciekawy model, powiem wam. Na pewno znajdzie się on w mojej kolekcji. Tutaj jedna ramka tylko i wyłącznie z kadłubem. Detal jest superancki, powiem wam. I zobaczcie, bardzo ładnie są te narzędzia ułożone. Jak ktoś się będzie uparty, to oczywiście te wszystkie imitacje uchwytów wykasuje, ale bardzo ładnie one są zrobione. Ja najprawdopodobniej będę je wykonywał z drutu, czyli usunę na przykład rylcem te elementy. To już ci, co oglądali pozostałe filmy, to dobrze wiedzą o tym. Tak jak to było w przypadku S100 czy też Pantery. Malutki modelik. Ile on ma?
taka popierdółka, powiem wam. Japończyk tak. Wiecie co, tak na upartego to prawie 5,5 cm z błotnikami. Więc powiem wam, to była epoka, kiedy ten jeszcze nikt nie miał poza Niemcami pomysłu na czołgi, jakie produkować te czołgi. Więc powiem wam, u nas też to taki można powiedzieć, powiem wam 4TP można powiedzieć, odpowiednik polski był. U Japończyków to były, posłuchajcie, można powiedzieć takie te tankietki ichniejsze, typ 94. Dobra, to mamy tu, a tu mamy ramkę ze zbrojeniem i z wieżą i elementami. Super jest to zrobione, powiem wam. Ten model, teraz modele no znowu podrożały niedawno, jeżeli chodzi o First to Fighta, ale powiem wam tak, jak za 35 złociszy, tego typu model to nie ma co się zastanawiać, powiem wam. I jest to moim zdaniem taki obowiązek patriotyczny, żeby kupić ten model i mieć go w kolekcji, przede wszystkim skleić, bo to jest pół weekendu. Dłużej zajmie nam malowanie niż sklejenie tego modelu i naprawdę go polecam każdemu. No i mieli to wszystko. To był cały unboxing. Bohaterem dzisiejszego programu był francuski lekki czołg rozpoznawczy AMR-35 ZT-1A. Ja dziękuję wam za uwagę. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Ewentualnie wchodźcie od razu na stronę sklepu, który jest pod adresem, tak jak wspominałem na początku, tankmodels.pl. Zapraszam na zakupy. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Liczę na komentarze, liczę na lajki i suby oczywiście. Pamiętajcie o subach. Dziękuję bardzo wszystkim subskrybentom. Dziękuję bardzo widzom. Widzów też do subów zapraszam. Dziękuję wam za uwagę i do następnego unboxingu, do następnego filmu. Pozdrawiam was. Czołgiem.